Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się taką akcją, która ostatnio miała miejsce w Miami. Zrobiło się o niej bardzo, bardzo głośno. Ze wszystkich stron trąbili, mówili. Jedna wersja brzmi tak, druga wersja brzmi tak. I po prostu, ja na początku nie zwracałem na to zbytnio uwagi, ponieważ wiem, że takie przeróżne akcje mogą mieć teraz miejsce. I w sumie nawet nie miałem zamiaru robić o tym jakiegoś tamkolwiek filmu. Jednak gdzieś tam coś mi się przewinęło, ktoś tam coś pytał, ale też mniejsza z tym, bo i tak nie miałem zamiaru robić tego filmu, dopóty nie zadzwonił taki pewien jeden mój znajomy, z którym kiedyś pracowałem jeszcze za granicą i znałem go osobiście i wszystko, i się okazuje, że on tam teraz mieszka właśnie w Miami. I był po prostu jakby naocznym świadkiem tego wszystkiego, co się tam działo, ponieważ był akurat w tym miejscu, kiedy się to działo. Także może od początku. Na internecie krąży bardzo dużo filmów, gdzie po prostu widzimy w pewnym miejscu, tam gdzieś w Miami, stoi po prostu cała masa różnych radiowozów, cała góra, po prostu niesamowita ilość, która tam się zjechała. Okazuje się, że zjechał się tam praktycznie cały dostępny komisariat policji, który tam był, czyli po prostu wszystko co mieli, wszystko wysłali w to miejsce. Oficjalny komunikat brzmi, że po prostu jakieś dzieciaki coś tam się zaczęły rozrabiać i po prostu gdzieś tam nawet jakieś fajerwerki odpaliły. No i przez to po prostu cała policja się zjechała właśnie w to miejsce. Także to już jest dość ciekawe, ponieważ nie znam takich akcji, że gdzieś by się miała zjechać cała policja w jedno miejsce. Po prostu. Także to rzeczywiście tak na początku trochę też tak się zastanowiłem nad tym. Także tak brzmi oficjalna wersja. Druga wersja natomiast brzmi, że ludzie, którzy tam byli, po prostu widzieli UFO. Że gdzieś tam wyszło UFO stamtąd i po prostu sobie przyszło i gdzieś tam przeszło. Są tam jakieś nagrania takie, tylko te nagrania są bardzo, bardzo słabe. Jakby tam większość ktoś powiedział, że były nagrane kalkulatorem. Także jednak one były z bardzo dużego odstępu nagrywane, więc ja wiem, jak ja próbuję coś mocno zezoomować, to ten obraz jest bardzo, bardzo niestabilny. Jeżeli nie mamy porządnego statywu, żeby po prostu ten telefon ustawić w jednej pozycji, to z tym zoomowaniem robi się naprawdę ciężko wtedy, żeby po prostu coś przybliżyć, ponieważ obraz faluje każde mikrodrgnięcie ręki, już po prostu cały obraz jest pofalowany i ciężko tam cokolwiek na tym zobaczyć, więc akurat coś w tym temacie wiem, że może być właśnie taki przykład tego. A więc tak. Także to była ta druga wersja. I teraz właśnie co ten mój znajomy mi tutaj przekazał, ponieważ zadzwonił tutaj do mnie, ja mam ten sam numer telefonu jeszcze chyba z 25 lat, może to był mój pierwszy numer telefonu, jaki miałem i dalej go mam. Więc po prostu zadzwonił stamtąd i mówi, ja miałem twój numer, mówię, zobaczę, czy to jeszcze ty. Wiem, wiele ludzi zmienia numer telefonu, ja się mojego nauczyłem po kilku latach, może po 10 latach na pamięć, od tego czasu go nie zmieniłem, także zostawiłem taki, jaki jest. No i co? I mówi mi tak, mówi, że po prostu był tam w tym miejscu, przechodził gdzieś tam całkowicie obok przy jakiejś kawiarence, gdzieś tam sobie usiadł i po prostu coś tam chciał sobie wypić, jakąś herbatę czy coś. Nie wnikałem w to. I mówi, że tam gdzieś kawałeczek dalej coś było widać, jakby się jakiś portal zaczął po prostu otwierać. Ciężko mu to było ująć słowami, ponieważ mówi, to wyglądało tak, jakby na początku była płyta CD w powietrzu zawieszona. Tak to wyglądało. Mówi, jakbyś powiesił płytę CD w powietrzu i coś tam się tak z tego kręciło wszystkiego. I po prostu nagle się to powiększyło do większych rozmiarów i zauważyli, że najpierw wyszła jedna noga, później wyszła ręka, a później wyszła cała reszta z tego. I wyszło z tego coś, co miało gdzieś ponad 3 metry wysokości i gdzieś tam zaczęło sobie iść w tamtym kierunku.
Większość ludzi po prostu wpadła w panikę, gdy to zobaczyła, ponieważ no, nie wiedzieli do końca, co się tutaj teraz dzieje, więc no, po prostu zaczęli uciekać, krzyczeć, nie wiadomo co jeszcze. To też na takich nagraniach widać, że ludzie tam biegną, uciekają, krzyczą. No i ogólnie no, zrobił się wielki chaos w tym wszystkim. Tutaj jeszcze taka jedna jego uwaga, mówi, że próbował zrobić zdjęcie temu, czy spróbować to nagrać. Mówi, że jego telefon po prostu nie działał. Z tego co zauważył, inni, którzy też próbowali, też nie działały im telefony. Także z bliska po prostu się tego nie dało zrobić. I było tam widocznie jakieś zakłócenie elektromagnetyczne, czy jakieś inne, które po prostu unieszkodliwiło telefony. I dlatego te nagrania są tylko i wyłącznie z takich dużych odległości zrobione. Także tak to mniej więcej wygląda. Co tam później dalej się działo z tym wszystkim, to on już nie wie, ponieważ on sobie poszedł już w drugą stronę stamtąd. Tylko mówił, że było to wysokie na 3 metry, miało to jakąś taką szarą skórę z takim jakimś lekkim połyskiem. Miało jakiś płaszcz na sobie, czy coś w tym stylu zarzucone, ale było widać, że była to bardzo smukła postać o szarej skórze, gdzie było widać takie lekkie mięśnie i tak dalej przez to wszystko, ale no, na pewno mówi, to nie było nic związanego z człowiekiem. Także no, tak to mniej więcej wygląda. Wiemy oczywiście, że mają technologię taką, którą mogą nam pokazać, co by też chcieli. Taka technologia jak najbardziej jest. Także możliwe, że i było coś tutaj takiego wykorzystane w tym wszystkim. Jednak co bardziej ciekawe się tutaj w tym wszystkim robi, kiedy sobie odwrócimy te koordynaty tego miejsca, gdzie to się stało, czyli wiecie, po prostu je tak obrócimy w drugą stronę, to one zaprowadzą nas w samo centrum Antarktyki. W samo centrum Antarktyki zaprowadzą nas te koordynaty z tego miejsca, gdzie się to wydarzyło. I czy to jest przypadek? To ja bym nie powiedział, ponieważ jeżeli wiemy, jeżeli znamy historie związane z Antarktyką, co tam wszystko jest, dlaczego to tak wszystko jest tam chronione, tam nikt nie ma dzisiaj przecież wstępu, przecież tam nic nie ma, nie? Oficjalnie. Tam jest tylko lód i nic więcej. Więc dlaczego jest to tak chronione? Spróbujesz tam to przekroczyć i ni stąd, ni zowąd zaraz się ktoś zjawi i cię zawróci. Tak pilnie jest to strzeżone, żeby nikt się tam nie dostał. A przecież tam oficjalnie niczego nie ma. Więc to jest bardzo ciekawe, że te koordynaty właśnie prowadzą w stronę Antarktyki. I też ciekawe jest właśnie, że akurat cały komisariat się zjechał. Wszyscy, którzy byli dostępni, helikopterzy, została zamknięta przestrzeń powietrzna nad tym miejscem. To też daje dużo do myślenia. Także no cóż, moi drodzy. Wnioski oczywiście wyciągnijcie sami z tego, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Ja wam tylko chciałem przedstawić jego wersję, którą on widział. Co do wiarygodności, ja mu ufam, ponieważ ja pracowałem z nim. Był to człowiek poważny, który sobie nie robił jajec z byle czego, tylko zawsze go postrzegałem jako poważnego człowieka. Był starszy też ode mnie, więc no, wydaje mi się, że tutaj po prostu raczej z jego strony nie widzę, czemu miałby mówić coś innego, niż tam to miało miejsce w tym wszystkim. Także on się później po tym wszystkim ulotnił i tyle. A co z tym zrobicie, to już wasza sprawa. Czy w to wierzycie, czy nie. Ja zostaję tutaj tak po środku po tym wszystkim. Jedyne, co chciałem wam powiedzieć, że bardzo często ludzie egoistycznie w sumie troszeczkę myślą, że my jesteśmy unikalni i że jesteśmy jedyni tutaj w tym całym wszechświecie. To nie jest prawdą, moi drodzy. Na tyle planet, które tam są, na miliardy, triliardów planet, które tam są, myślicie, że naprawdę tylko tutaj na tej jednej planecie rozwinęło się życie? To by było śmieszne. To by było naprawdę śmieszne, żeby na taką ilość planet,
która jest, tylko tu było życie. To, że my nie potrafimy tam dalej dosięgnąć i je zobaczyć, wcale nie znaczy, że tam nic nie ma. Ponieważ tam jest i jak najbardziej tam jest. Kwestia tylko tego, czy zechcą tutaj się pojawić w tym całym bałaganie, który my tutaj mamy. Ponieważ jeżeli tak popatrzeć na to wszystko z punktu spojrzenia takiego, załóżmy, obcego, bo my też jesteśmy obcymi, my też jesteśmy UFO. Dla nich oczywiście. Ponieważ my też jesteśmy jakimiś tam istotami i kiedy oni wyglądają inaczej, no to my dla nich też jesteśmy obcymi. To powiem wam, że no pewnie patrzą na nas na jakichś dzikusów, którzy biegają za jakimś papierkiem, za którym mogą rzeczy kupić, krzywdzą się nawzajem za to, robią niesamowite rzeczy dlatego, niszczą naszą własną planetę przez to, tylko i wyłącznie jakiś kawałek papieru. To musimy być naprawdę bardzo mocnymi dzikusami dla nich, jeżeli na to tak popatrzymy. Więc no, ja bym na ich miejscu raczej tutaj chyba nie wylądował. Ponieważ no, wszystko to wygląda bardzo nieciekawie, tak popatrząc na to z szerszej perspektywy. Także zostawiam was z tym. Przedstawiłem, co wiedziałem. Mnie tam osobiście nie było, więc się więcej nie wypowiem. Co wiem, to powiedziałem. Życzę wam wszystkim miłego dzionka. No i może kiedyś przyjadą rzeczywiście i nas tutaj po prostu opamiętają do porządku. To by może wcale nie był taki głupi pomysł. Bo to, co się dzieje teraz na świecie, to przekracza wszelkie pojęcie. I wcale bym się nie obraził, gdyby jakaś pomocna dłoń przyszła i pomogła nam tutaj po prostu się opamiętać na czas, nim będzie za późno. Także życzę wam miłego dzionka, trzymajcie się, hej!